Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo serdecznie początkiem grudnia 2024. Nie będę kręcić żadnych vlogmasów w tym miesiącu grudniu, dlatego pomyślałam, nagram Wam filmik i może pokrótce opowiem, jak my w ogóle, jako rodzina mieszkająca na emigracji od prawie 20 lat, spędzamy święta. I opowiem troszeczkę o tym okresie przedświątecznym, co dzieje się w tym kraju w grudniu, jakie wydarzenia, jak mniej więcej wygląda ten czas przedświąteczny i w okresie świątecznym. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapasz sobie kawusię, herbatkę, jakieś ziółeczka, cokolwiek tam lubisz popijać i zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Kochani, jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, natomiast witam nowych widzów i jeżeli nie znacie naszej historii, to mieszkamy na emigracji od prawie 20 lat. Będziemy mieć niedługo 20. rocznicę wyjazdu z Polski. Mieszkaliśmy przez lata w Anglii. Od ponad 3 lat mieszkamy na terenie Szkocji. Więc mam troszeczkę ten przekrój od początku mniej więcej. Widziałam, jak się te święta obchodziło w Londynie, jak wyglądał ten okres przedświąteczny, jak się obchodziło wreszcie Anglii i jak się obchodzi tutaj w Szkocji. Muszę Wam powiedzieć, bardzo dużo planów jako rodziców w tym okresie świątecznym wyjątkowo kręci się wokół spotkań, wokół specjalnych dni dla dzieci. Dlatego jeśli miałabym powiedzieć z naszego punktu widzenia, kochani, to mój kalendarz jest calutki, pełny. Piszę sobie wszystko w telefonie, na kalendarzu oczywiście, co mam załatwić, jakieś deadline'y, czyli takie ostateczne daty, kiedy muszę oddać jakiś formularz, kiedy muszę coś podpisać, albo kiedy muszę zadzwonić, albo jakiś strój podrzucić dziecku do szkoły, coś specjalnego, wydarzenia i te sprawy. Więc grudzień mam tak napakowany zawsze, że czujemy się praktycznie, gdzie ten miesiąc poszedł. Tak mam wrażenie, za pstryknięciem tylko i ja już jestem w styczniu. W natłoku tych wszystkich naszych spraw ja zwyczajnie gubię się nieraz, zapominam, nakładają mi się daty, chociaż w większości jeszcze pamiętam, jeszcze nie jest ze mną tak źle, ale jestem już blisko pierwszych objawów zapominania. Lubię sobie wszystko zapisywać w kalendarzu, żeby mi nic nie umknęło, bo większość spraw domowych, szkoła, to jest takich załatwień. Wszystko jest na mojej głowie. W każdym razie, żeby to wszystko ogarnąć, żeby się zorganizować z 2 dzieci, 2 psy, poza granicami kraju, bez ciotki, babci, dziadka, wujków, innych kuzynów, sąsiada, którego znacie, to jest naprawdę taki czas bardzo intensywny. Ogólnie całe życie na emigracji takie jest, jeżeli nie macie nikogo obok, nie macie nikogo z rodziny. Natomiast grudzień jest naprawdę intensywny. Ale zacznijmy, słuchajcie, od tego, bo ja się tu rozpędziłam. Czy ktoś w ogóle zwrócił uwagę na moją czapeczkę Mikołaja i na mój świąteczny sweterek? Tak na oko to jest minimum 10-letni sweterek. Tak go uwielbiam. A że rozmiar jeszcze dobry, to aż w szoku jestem. Cały w ogóle szał, rozmowy i muzyka w radiu świąteczna i rozmowy o tych świętach, kupowanie prezentów, to wszystko zaczyna się dużo, dużo wcześniej. We wrześniu już pojawiają się artykuły świąteczne u nas w sklepach. Muzyka świąteczna raczej zaczęli puszczać ją końcem listopada. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek dekoracje domów, ubieranie choinek wewnątrz domów, światełka na zewnątrz, to myślę, że jest taka umowna, niepisana data około 1 grudnia. Więc z okresem 1 grudnia to wszystko już wchodzi, całe to dekorowanie ludzi w domu. Natomiast wszelkie prezenty, to już uwierzcie mi, na tym punkcie to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Zaczynają już po wakacjach kupować prezenty, czyli mówimy już o wrześniu.
jest kupowanie prezentów, gromadzenie ich, bo to słuchajcie, to nie jest tak, że dostaniecie jeden prezent albo chcą kupić jeden prezent. Słuchajcie, dzieci dostają całe tony prezentów. Jakbym miała określić krótko i na temat, to całe te święta Wielkiej Brytanii zawsze były pod kątem, ogólnie mówię, nie w mojej rodzinie, ogólnie widzę je jako bardzo skomercjalizowane, typowo zachodnie podejście do świąt. I z dniem 1 grudnia taka tutaj tradycja. Ja nie wiem, czy ona nie przyszła z Ameryki, jak większość tradycji tutaj. Zobaczcie na to cudo. Jest to cudny elfik, Naughty Elf. Jest to elf, który wchodzi do domu, pojawia się magicznie w domu z dniem 1 grudnia i jest odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ 25 grudnia po północy ten elfik już znika. Więc jak on znika, to dla dzieci jest znak, że już są święta. I nawet wczoraj córka mi mówiła, że pierwszym tematem po przyjściu do szkoły jest opowiadanie, co zrobił jej elf. I każde dziecko coś tam opowiada i wiecie, śmieją się i wybierają, która najśmieszniejsza sytuacja była, co zrobił elfik w danym dniu. Jeżeli chodzi o wysyłanie kartek, jakiekolwiek życzenia, to jeżeli macie sąsiadów, wysyłamy sobie kartki. Wrzucamy sobie kartki świąteczne do skrzynek. Tak, kochani, nie jest to, że pukasz do drzwi i dajesz. Chociaż w Anglii tak dawałam sąsiadom czasami, miałam takich bocznych sąsiadów na takich połączonych domach. Natomiast tutaj mam dystans, to nie jeżdżę do sąsiadów, tylko po prostu wrzucam, ale z tego co wiem, to większość wrzuca, bo tak otrzymywałam nagle po prostu tydzień przed świętami, 2 dni przed świętami kartkę w swojej skrzynce albo w dziurze w drzwiach, jak miałam w Anglii. Nie zawsze dostaniesz kartkę zwrotną. To nie jest tak, że ty wrzucisz kartkę, ola Boga, bo on mi nie wrzucił. Nie, czasami jest tak, że dostaniesz, na przykład wrzucisz do 5 sąsiadów, dostaniesz zwrotne od 3. Albo na przykład ty jeszcze nie wrzuciłeś, bo czekasz na ostatnią chwilę, a już otrzymałeś od jakiegoś sąsiada kartkę, no to już szybciutko też piszesz kartkę, no przecież żeby nie myślał, że zapomniałeś czy coś. Więc wymiana kartkami z życzeniami jest jak najbardziej. I kolejna rzecz, tak samo jak elfik, kolejna rzecz, która przychodzi do domu, głównie dzieci, wiecie, to dla dzieci, ja to mówię pod kątem dzieci, aczkolwiek niektórzy dorośli tutaj też chcą się czuć jak dzieci, albo nie zapominają tego, jak byli dziećmi i też sobie to kupują. A mnie nos swędzi, chyba będę zła. To są tak zwane advent kalendar, czyli kalendarze adwentowe. I słuchajcie, podobnie jak elfika, funkcja kalendarza adwentowego jest w każdym domu ten kalendarz, tak jak powiedziałam. Kupują to też dorośli ludzie, żeby sobie zrobić przyjemność, bo mają fajne wspomnienia. Jest tu 24 okienka. Są ponumerowane od 1 do 24. 1 grudnia otwiera się pierwsze okienko i niespodzianka, która jest w środku. W 90% to jest kalendarz adwentowy z czekoladkami. Zjadacie sobie tą czekoladkę, czyli w tym wypadku dziecko u nas zjada sobie tą czekoladkę. I tak codziennie rano otwierają sobie, głównie przed szkołą to robią, otwierają sobie jedną, zjadają jedną czekoladkę. Jak dojdą do numeru 24, jest to dzień Wigilii, jest to ostatnia czekoladka, czyli po otwarciu ostatniego okienka, w dzień 25 grudnia, nie ma już kalendarza, bo są święta Bożego Narodzenia, czyli na takiej zasadzie, co ten elfik, że odliczenie trwa do tych świąt. Więc takie adwentowe kalendarze to w każdym domu są, naprawdę, w każdym sklepie, w każdych cenach. Pamiętam, jak przyjechałam do Anglii, to te kalendarze lata temu, prawie 20 lat temu, były po funcie. No po funcie to już rzadko gdzie kupi, ale zdarzają się miejsca i sklepy, gdzie kupicie takie totalne podstawy, cieniutkie te czekoladki w środku, ale też kupicie, prawda, jak nie chcecie na to kasy wydawać. Ten kalendarz to jest taki fajniejszy, bardziej wypasiony, w sensie jest większy i ma taki fajny kształt, nie jest takim zwykłym prostokątem. I czekoladki są z Celebrations, czyli macie tu Marsy, Bounty, Milky Way, różne, loteria. On normalnie kosztuje 8 funtów, ale na kartę Tesco Clubcard, czyli na taką lojalnościową, bodajże 5 to policzyli, więc w tym roku mają takie kalendarze. Oni sobie co roku wybierają jakieś tam.
Kochani, jeśli zaczniemy mówić, może zaczniemy teraz o choince. Jeżeli chodzi o choinkę, to tak jak mówiłam, dekoracje w domu, choinka wchodzi w dom większości domów, nie mogę mówić za wszystkich, większości domów 1 grudnia. Natomiast takie farmy już, które sprzedają takie choineczki, które są do ścięcia, czyli idziecie jako rodzina, słuchajcie, tak się w amerykańskich filmach ogląda, że idziecie sobie ściąć, wybieracie choinkę, ona jest wyceniona, pan wam pakuje i zabieracie ją do domu, to widziałam, takie farmy już spokojnie ogłaszają się w listopadzie. Już tak w ostatnim tygodniu listopada już się ogłaszają, więc no jest to kwestia marketingu oczywiście, każdy chce to wszystko sprzedać jak najszybciej, jest to najlepszy czas biznesowy. Aczkolwiek tak ode mnie patrząc, tak osobiście, no to listopad jest na świeżą choinkę troszeczkę za wcześnie według mnie, dlatego że te choinki się strasznie szybko sypią i ja nie wiem, jeżeli bym kupiła choinkę końcem listopada albo świeżą początkiem grudnia, to szczerze mówiąc nie wiem, czy by mi nie zostały suche patyki do czasu Bożego Narodzenia. Zwyczaj jest taki w naszym domu, taki wiecie, taki jak w Polsce, taki jak miałam z dzieciństwa i tego się trzymam, że dekoracje świąteczne i dekoracje choinkowe rozbieramy dopiero w Święto Trzech Króli, więc jest to bodajże 6 stycznia. I teraz odnośnie choinki jeszcze zapisałam sobie tutaj, żeby nie zapomnieć wam powiedzieć. Ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, ale ja miałam w zeszłym roku choinkę doniczkową i podam wam taką informację. Nie każda doniczka, nie każda choinka w donicy ma korzenie. Ja wiem, to się wydaje abstrakcja, wręcz ja bym się czuła oszukana kupując taką choinkę, ale spotkałam się z tym. Moja miała korzenie, ale tylko dlatego, że wiedziałam, że mam ich szukać, mam na to patrzeć i jest to opisane na metce. Dlatego jeżeli ktoś ogląda mnie z tego kraju, pewnie już nawet takie triki stosuje się poza granicami, czy w Polsce, czy w innych krajach, to słuchajcie, zwracajcie uwagę na to, jeśli na przykład jesteście fanami choinki, która rośnie, jest w donicy i marzycie, żeby ją sobie przesadzić potem do ogródka, proszę zwracajcie uwagę, co pisze na opisie produktu na tej choince. Bo zdarza się, że pisze tam, i jakoś tak wiecie, zaweluowane informacyjnie jest, ale pisze, że ona nie jest potem do dalszego rośnięcia. Czyli to jest dla Was znak, że tam jest jakiś koszyczek, korzenie są ucięte i ta choinka tak naprawdę nie jest żywa, ona robi wrażenie żywej, bo jest w ziemi, w donicy i Wy cieszycie się, że ją potem przesadzicie. No nie przesadzicie, bo ona padnie. Po okresie świąt ona padnie. Mówiłam Wam, to się wszystko tak kręci najbardziej, najszybciej w okresie początku grudnia. Zaczynają się też takie, oni tutaj mają takie bardzo jednoczenie się ludzi, taki zryw społeczny, uwielbiają to. Takie wszelkie festyny, jarmarki, spotkania i między innymi takim bardzo społecznym spotkaniem jest oficjalne zaświecenie dekoracji świątecznej na danej ulicy, w danym regionie, wsi czy mieście. Są wyznaczone daty, urząd wyznacza daty, czy tam, nie wiem, czy community, społeczność wyznacza datę, kiedy w danym regionie będzie oficjalne zapalenie światełek. Czyli umieszczona jest dekoracja, a włączenie tych światełek, gdzie zbiera się tłum, gdzie wszyscy podziwiają, biją brawo, jedzą fajne przysmaczki, są przekąski, jest picie, każdy się spotyka, biesiadują na tej ulicy, zwłaszcza na wsi, no to ludzie czekają na takie rzeczy, bo jest to mega fajne wydarzenie. I wiecie, nie chodzi się nieraz na to co roku. Jeżeli było się raz, dwa, albo dzieci chcą, no to pójdzie się i fajnie się spędzi czas. Ale nie jest to takie coś, żebyśmy chodzili co roku. Zdarza się, że chodzimy, ale nie robimy tego systematycznie co roku. Są też tak zwane grotto Santa. Santa Grotto to jest po prostu w danym miejscu Mikołaj i musicie sobie zapisy zrobić, jeżeli chcecie wypójść, czy Twoje dziecko, musisz sobie zrobić zapis na kolejną godzinę, czyli tak zwany, wybiera się tak zwany time slot, czyli takie okienko czasowe, kiedy Twoje dziecko ma przyjść. Ja myślę, że to jest ze względu na to, że liczą sobie ile mniej więcej prezentów dla dzieci, bo tam jest wliczony mały podarunek w tą kwotę, którą płacicie, jest to kwota ustalona wcześniej,
płacicie jakąś tam kwotę i dziecko ma zapewniony mały podarunek, możecie sobie zrobić zdjęcie z tym Mikołajem. Bardzo często w szkole są organizowane, praktycznie w każdej szkole jest organizowane Santa Grotto, czyli spotkanie z Mikołajem. W wielkich centrach handlowych, są na pewno w Aberdynie. I powiem Wam, że jeżeli, wiadomo, w szkole, no to nie ma tak dużo tych chętnych, liczą się z tym, że każdy będzie chciał przyjść i raczej o miejsce nie jest trudno. Natomiast spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie byliśmy w dużym centrum handlowym w Aberdeen i moja córka zobaczyła, że jest taka możliwość, że może sobie pójść na spotkanie z Mikołajem, tam powiedzmy tydzień przed świętami. I było wszystko, totalnie wszystko zabukowane, miejsc brak, wszystkie były godziny zajęte i powiedzieli nam, no przepraszamy, ale już w tym roku nie ma szans. Więc nie skorzystała. Z tego była wtedy tylko w swojej szkole, gdzie dostała podarunek, mogła zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. I to było jej takie doświadczenie. Często Mikołaje w okresie okołoświątecznym chodzą po supermarketach. To się też zdarza i z tego też dzieci korzystają, że sobie mogą zrobić zdjęcie. No wtedy nie ma podarunków, no chyba, że daje tam jakieś naklejki, lizaka czasami, ale to już wiecie, tak na bogato. Taką totalną nowinką, z którą spotkaliśmy się tutaj mieszkając na wsi, na północy Szkocji, był tak zwany pokaz, przejazd udekorowanych na świątecznych traktorów. Ja Was serdecznie zapraszam, bo bodajże mam 2 filmiki, nie wiem czy jeden jest short, a drugi pełnometrażowy, ale z 2 lat mam filmiki, kiedy byliśmy właśnie na tym przejeździe traktorów. Jest tu dużo rolników, jest tu bardzo rolniczy teren i we wsiach pobocznych również takie przejazdy są. Są to tak zwane przejazdy charity, czyli pieniądze, które rolnik wpłaci, żeby dali mu możliwość przejechania w tym szeregu z udekorowanym własnym traktorem. Idą na potrzeby jakiejś tam fundacji, która organizuje cały ten przejazd. To wszystko zależy na jaką fundację, na co ta kasa idzie. To jest wszystko w informacjach, zawsze na Facebooku ogłaszane, w różnych tutaj, na tablicach różnych po wsi. I rolnik po prostu, jak on wie ile ma zapłacić, ma tam kwotę, w danym miejscu ma być, jest rozrysowana mapka, jego traktor ma być czysty i udekorowany pięknie, świątecznie, bo oni się też przebijają, słuchajcie, w tych dekoracjach, bo jest konkurs na najlepszą dekorację traktora, więc to też jest mega ważne i powiem Wam, może tu już dla ludzi to jest zwyczajność, ale dla nas to było coś cudownego. My dawniej mieszkaliśmy w Anglii, w mieście, na początku wiele lat w Londynie i zobaczenie czegoś takiego tutaj, no to jesteśmy co roku, no muszę coś jeszcze dodawać, no my jesteśmy na tych przejazdach co roku, uczestniczymy i też wśród ludzi, którzy zbierają się wzdłuż tej ulicy, czyli w danym punkcie będziecie wiedzieć, gdzie przebiega trasa przejazdu tych traktorów, też ta charity, czyli te fundacje zbierają datki, takie wolne datki, słuchajcie, od ludzi, od tych, którzy korzystają z tego widowiska. Zapraszam Was na te filmiki. Postaram się podrzucić też linki może w opisie tego filmu, jeżeli nie widzieliście, bo mega fajne. To jest mega fajne. To nawet w połowie nie jest takie fajne, jak my to na żywo oglądamy. Tutaj mam też formularz. Formularz odnośnie występu świątecznego w szkole naszej córki. Dlatego, że tutaj w okresie okołoświątecznym, w połowie grudnia powiedzmy, akurat jej są występy w połowie grudnia, każda szkoła przygotowuje jakieś show świąteczne, występ świąteczny. I w niektórych szkołach, pamiętam jeszcze lata temu, jak syn chodził, to on grał w jasełkach. Natomiast już jak córka chodzi, w podstawówce jest teraz w 5. klasie, to bardziej wygląda, no mówiłam, to wszystko idzie w stronę komercjalizacji i nawet takie występy dziecięce w szkołach zostały ukierunkowane już, nie nawet na formę jasełek, ale na pantomimę świąteczną albo na jakiś, jak to się nazywa, musical świąteczny, albo na jakiś nowoczesny występ świąteczny. Oczywiście są główne role, są teksty do nauczenia, ale w większości przypadków każde dziecko bierze w tym udział. Jeżeli klasa jest mała, na przykład, to nie mówią wierszyków, tylko śpiewają piosenki. Tutaj mam właśnie formularz, który muszę wypełnić i zapłacić kasiorę, bo czekajcie, zobaczę, ile ja mam za ten występ płacić. Jeżeli chcę zobaczyć córkę i resztę uczniów na występie szkolnym w połowie grudnia,
to wieczorem o 6:30 jest występ w szkole. Dziecko muszę podrzucić na 6, bo ona będzie przez te wszystkie dni występować. I w tym roku mam cenę 4 funty za osobę dorosłą, a 1,50 za szkolne dziecko. Więc no te pieniądze idą na poczet szkoły. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek takie, wiecie, mega zorganizowane rzeczy, to oczywiście jarmarki świąteczne. Tutaj się to nazywa Christmas Market i w większości bardzo dużych miast. I po prostu spędza się miły czas. No chyba myślę, grzańca też można kupić, kawusie, wiecie, tak posiedzieć, pobyć, wydać masę kasy. I to są takie właśnie jarmarki, takie festyny organizowane. Jeden z większych, oczywiście w Londynie to nie wspomnę, mieliśmy też na południu Anglii, w Somerset, Bath, jest mega popularny market świąteczny, tam byliśmy non-stop. No a teraz polowaliśmy, żeby pojechać na market w Edynburgu. Słuchajcie, uśmialibyście się po pachy, co myśmy odwalili w zeszłym roku, ponieważ strasznie napaliliśmy się, żeby w końcu się udać na ten słynny, mega wielki market świąteczny w Edynburgu. Pracujemy oczywiście, szkoła, no ja to wszystko mówiłam, jesteśmy strasznie zajęci w grudniu. I tak sobie wymyśliliśmy, że w Sylwestra będziemy akurat mieć chwilkę, to sobie podjedziemy do Edynburga, będziemy mieć wolne, więc sobie skoczymy do Edynburga na ten Christmas Market. Odwiedziliśmy przy okazji Kelpis, tam jest filmik z Kelpis na moim kanale, serdecznie Was zapraszam. Wielkie, gigantyczne statuły w postaci głowy koni, mega spektakularne, zostaliśmy tam do nocy, te głowy są podświetlane. I później naszym celem był Christmas Market, czyli świąteczny jarmark w Edynburgu. Słuchajcie, ja się już uśmiecham, bo sytuacja jest taka, że w ogóle nie sprawdziłam, że są daty, kiedy ten market jest nieczynny. Między innymi market nie chodzi albo chodził do wczesnych godzin i już było zamknięte w Sylwestra. A nasza rodzinka Family Village Life akurat wtedy bzdurała sobie, że pojedzie na ten market. I wiecie, ja się już przygotowałam, że Wam nagram, że będę miała filmik z tego marketu z Edynburga. Pocałowaliśmy klamkę, łańcuchy takie wielkie, wszędzie ochrona security i cała ulica, cały ten teren wokół marketu, główna ulica tam w Edynburgu była przygotowana, muzyka na fulla, słuchajcie, bębenki aż trzeszczały. Było wszystko przygotowane pod Sylwestra, pod imprezę, pod koncerty, pod wszystko. No nie muszę Wam chyba dodawać, że przypadkiem, bo ten market był zamknięty, to co tam mam robić? Przypadkiem zostaliśmy na Sylwestra w Edynburgu. I teraz jeśli chodzi o moją rodzinę, to kultywujemy tradycję, my jesteśmy katolikami praktykującymi, kultywujemy tradycję Wigilii, nie jemy w ogóle mięsa w dniu Wigilii i kolacja jest bardzo uroczysta, w głównym centrum jest ryba. Nie mamy karpia, chociaż zdarzało się głównie przez cały sezon mieszkania w Anglii, w Londynie, no to wiecie, polskie sklepy na każdym kroku i one mega się dostosowują do klienta. Dlatego karp to był w każdym sklepie polskim. Z tym nie było problemów. Karpik często bywał, chociaż nie jestem fanem karpia. Nie bijcie, ale nie przepadam. Wolę inne ryby, dlatego u nas raczej inne ryby, ale bywały karpie. Bardzo często jako jedna z opcji mamy nieraz 2-3 ryby różne. No to mamy na pewno tą rybę, nie mamy w ogóle mięsa w dniu Wigilii i nie jemy w ogóle mięsa w dniu Wigilii. Zdarzało się, że robiliśmy sobie 12 potraw, dbaliśmy o to, żeby było 12, ale przypominam, no my jesteśmy tutaj sami, w tym momencie 4, 2 dorosłych, 2 dzieci, jesteśmy tutaj sami. Nie wszystkie święta spędzaliśmy sami, bo przyjeżdża nieraz moja rodzina, czy to rodzice, czy siostra z mężem i z dziećmi, bo też siostra nie mieszka w Polsce. To nieraz się tak fajnie udało, że bywali tutaj u nas, spędzaliśmy super święta, to wiecie, mega atmosfera i w ogóle się chce to wszystko przygotowywać, jak się wie, że będzie się spędzało czas z większą ilością ludzi. No to wtedy nieraz tak właśnie więcej potraw robiliśmy, 12 potraw, dbaliśmy o to, żeby było 12. W tym momencie w ogóle nie robię sobie presji, żeby było 12 potraw. Nieraz tak wyjdzie przypadkiem, że jak tak zliczę sobie każde danie, to mi wyjdzie to 12, jak policzę osobno chleb i te wszystkie dodatki, ale nie robię sobie presji.
Nie robię sobie presji, żeby były wszystkie okna wymyte, nie robię sobie presji, żeby była dekoracja na domu. Jak wiecie, nie kładę żadnej dekoracji na domu i nie robię sobie presji, żeby było 12 dań. Dlatego raczej układamy sobie ten jadłospis, co lubimy jeść, które potrawy lubimy. Odkąd tutaj jesteśmy, to troszeczkę inaczej się te święta przeżywa. Słuchajcie, to nie jest tak jak w Polsce. Jednak w Polsce jest ta magia. Raz, że macie ludzi ukochanych z boku, wiecie, duża grupa, rodzina, czy pojedziecie nawet odwiedzić teściów czy rodziców, siostrę, brata. Natomiast tutaj, no wiecie, że nie jesteście tylko wy, ewentualnie pójdziecie do znajomych, no to nie jest to samo, prawda? Natomiast święta są mega wyjątkowe i takie chcemy je zrobić. Chcemy, żeby dzieci miały dobre wspomnienia i staramy się przemycić jak najwięcej właśnie tego, co my mieliśmy w święta. I oczywiście są prezenty. No jakbym mogła nie kupić? No robię prezenty dzieciom. Ale nie są to takie tony prezentów, żeby mnie zajmowało do czubka choinki, słuchajcie. W większości to są prezenty, kilka ich jest, nie jest jeden. Córka bardzo lubi otwierać prezenty, no to często jej pojedynczą rzecz pakujemy osobno, żeby miała kilka tych prezentów do otwierania, bo ona je liczy i zawsze się cieszy, ile ich ma. Wcześniej to oczywiście jest list wysłany do Mikołaja, to mniej więcej wiemy, jakie prezenty kupić. Syn już w takim wieku, w którym on jest, to już oczekuje, wiecie, no inne zainteresowania, to nie kupię zabawki już od kilku lat, no to tak, albo pieniądze, coś z gadżetów elektronicznych, gra w PlayStation, no to albo to są jakieś joysticki, albo gry, albo karty do zakupów PS na stronie Sony, coś, tak zwane te gift karty podarunkowe. No teraz nawet myślimy o kursie prawa jazdy, bo on już wyrobił sobie to tymczasowe. Uczymy go już jeździć, pójdzie też na kurs i właśnie się zastanawiam. Myślę, że to była taka praktyczna rzecz. On i tak chce to robić, więc może tym byśmy go ucieszyli, bo to raczej to jest duży koszt. Więc to są, no im większe dziecko, to powiedziałabym, słuchajcie, wyższe koszta, bo to dziecko już co innego potrzebuje, więc i to są drogie rzeczy, słuchajcie. Jeżeli chcecie dziecko ucieszyć, to idzie już do góry. Jeżeli jest to zabawka, no to jest zawsze taniej, bo takie małe dzieci, no to te zabawki to w różnych cenach kupicie, nieraz coś tam na ofercie. Mamy gorsze lata, jeśli chodzi o prezenty i mamy lepsze lata. Jeżeli finansowo stoimy dobrze, to lepsze prezenty są, to jest normalne, jest tych prezentów więcej, cieszy nas, że możemy spełnić te marzenia. Jak mieliśmy gorsze lata, że na przykład byłam na macierzyńskim i miałam bardzo niskie dochody, no to prezenty były skromniejsze. Prezenty były skromniejsze, ale zawsze były. Ale wtedy na przykład nie wyjeżdżamy nigdzie, bo w okresie świąt generalnie to staramy się wyjechać. No ja mówiłam Wam o Wigilii, jak spędzamy Wigilię. Natomiast w Dzień Bożego Narodzenia jesteśmy w domu, jest obiad świąteczny i moje dzieci nie otwierają prezentów we Wigilię, tylko otwierają, tak jak tutaj w Wielkiej Brytanii, ta tradycja jest, że otwierają wcześniej rano, jak tylko wstaną w Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia. Nie daj Boże, jak wstanie mega rano, jak syn był mały, to się zdarzało 5-6 rano, Boże, to masakra jest. One zlecą wtedy wcześniej rano. W zeszłym w ogóle nie jesteście potem wyspani i chodzicie jak zombie. Natomiast w zeszłym roku, pamiętam, byli dla nas łaskawi i spali, mieli wszystko gdzieś i coś koło 9 wstali. No to się udało spoko, że jakoś tam wyspaliśmy się. No chodzimy na mszę, no to zaliczamy polskiej parafii mszę w Boże Narodzenie. Pasterki się zdarzają, ale nie są to pasterki. Ja myślę, że tylko w dużych miastach. W Londynie mieliśmy pasterki, ale nie było o północy, tylko bodajże o 11, o 10, różnie to ksiądz ustawiał. Natomiast tutaj jest jakaś msza nocna, może pełni rolę pasterki, ale nie jeździmy na nią, jeździmy dopiero na mszę poranną czy popołudniową niedzielę. I spędzamy w domu. Mamy dobry obiad i tak troszeczkę miksuję takiej tradycji, przez dzieci głównie, miksuję tradycję polską, jeśli chodzi o przygotowanie obiadu, bo mamy normalnie obiad, może to być, wiecie, przeważnie jest to mięso, jakaś tam rolada mięsna, dodatki w postaci ziemniaków, surówek, warzyw i tak dalej, jakiś tam deserek, ciasto, ale dokładamy do tego nieraz Yorkshire pudding, czyli takie
z ciasta robione dodatki pieczone, z ciasta na słono. One są ze sosem nieraz, dodawane są na porcję, na talerz. To jest taki bardziej ich akcent. W piekarniku się to piecze i do tego dodaję, znaczy mamy coś takiego, co się nazywa, ja się postaram dodać tutaj zdjęcie, nie mam tego ze sobą, aż żałuję teraz, bo ja to tak wszystko na spontanie robię, że nie kupiłam tego, jak to się nazywa? Crackers. Crackers świąteczny, Christmas crackers. Jest tu coś takiego, że jest zawinięte i wygląda jak gigantyczny cukierek. Jest zawinięte w papier ozdobny. I przy obiedzie się to właśnie robi, że macie podany ten obiad, macie podany Christmas crackers z boku i nawet jak do kogoś pójdziecie, to na pewno tutaj dostaniecie ten Christmas crackers do obiadu. I z osobą jakąś, co jecie przy stole, ciągniecie z jednej strony tego niby cukierka, druga osoba ciągnie i to jest tak skonstruowane, że w środku jest siarka, to robi odgłos kliknięcia i to się rozwala i w zależności od tego, która strona pociągnie, osoba większą część tego krakersa urwie, ta wygrywa. W środku przeważnie są totalne jakieś pierdołki, bezużyteczne gadżety albo śmieszne gadżety. Zawsze jest dodana taka symboliczna papierowa korona, którą się zakłada i spożywa się ten bożonarodzeniowy obiad podczas świąt. W różnych kolorach te korony, też się postaram podać zdjęcie tego. Są dołączone żarty w większości tych krakersów, takie malutkie żarty. Są to, słuchajcie, takie tak zwane suchary, czyli takie żarty nieraz bez sensu, albo takie żarty, gdzie jest trudna odpowiedź, albo żadna odpowiedź nie jest dobra i wiecie, to tak super humor robi. Każdy się śmieje, czytacie te żarty, ktoś zgaduje, jest mega śmieszno, wesoło i tak przyjemnie, taka totalnie na luzie atmosfera, więc to jest wtedy nasz obiad i przeważnie my nie lubimy siedzieć w domu, więc my sobie gdzieś jedziemy. A to sobie idziemy spacer, mamy psy, więc często to jest z psami, a to sobie idziemy inne miasto zwiedzić, jakieś takie historyczne, słuchajcie, albo ciekawe. Przeważnie niedaleko, tak do godziny trasa, powiedzmy do 1,5. Albo sobie idziemy w niedalekie miejsce, gdzie mamy zamek, ruiny, jakieś takie miejsca spacerowe, gdzie jest pięknie, możemy porobić zdjęcia, albo oglądać kaczki, jezioro i te sprawy. No to my takie rzeczy lubimy. Ja w sumie odkąd pamiętam, to tak spędzaliśmy ten czas w niedzielę, w Boże Narodzenie. I wiecie, przychodzimy wieczorem, to jakiś tam filmik, nie oglądamy telewizji, więc to jest kwestia czy Netflixa, czy innego tam, innej platformy, gdzie oglądamy sobie filmiki. Jemy resztę tego, co już zostało z tego obiadu, bo oczywiście lodówka jest zawsze tak zaopatrzona, że tego jest za dużo, to nawet połowy nieraz nie jemy. Więc już tak czasami jak chodzę na te zakupy świąteczne, to tak z mężem kiwamy tylko głowami, że słuchaj, nie potrzeba tyle, to nie pójdzie, to nie zjemy, to nie ma szans, jak my tylko w 4 jesteśmy. No to tak ograniczamy, że wiemy, że to zjemy, to kupujemy. No to wtedy spacerek, jakiś tam wieczorkiem ten filmik, relaks totalny, siedzenie, no dzieci się cieszą prezentami, robimy sobie zdjęcia i właśnie w takich sweterkach, słuchajcie, bo to też powinnam wspomnieć, to nie jest tak, że odbiło kobiecie, ubrała czapkę i siedzi w sweterku świątecznym, tylko tutaj tak jest, taka jest tradycja, że w okresie przedświątecznym i na tym lunchu świątecznym, gdzie do kogoś idziecie albo kogoś zapraszacie, ludzie są ubrani elegancko, czerwień i zieleń, złoto króluje, jeśli chodzi o jakiekolwiek outfity. I często też ludzie chodzą w sweterkach świątecznych. I te sweterki świąteczne, ja ten chyba zakupiłam, bo na przykład jak pracujecie i macie spotkanie w pracy, za które sobie sami płacicie, bo na przykład macie zabukowany stolik w restauracji, te 25 funtów 30 za osobę, jeszcze nieraz występ jest, na przykład byłam nieraz na takich spotkaniach świątecznych w pracy, że szliśmy do jakiegoś klubu, gdzie na przykład było jedzenie, a potem był występ komedianta. No to było super, takie spotkania były super. Płacicie sobie, bukowany jest stolik, rezerwacja dla tej grupy, dla tego departamentu, który sobie to robi. To są już takie sprawy od początku grudnia. Już się zajmuje takie miejsca. I wtedy właśnie dużo ludzi ubiera się w sweterki. Ja wtedy kupiłam taki sweterek, mój pierwszy, żeby tak właśnie ubrać się na te lunche świąteczne w pracy. Dzieci
potrzebują Christmas jumpery, czyli te sweterki świąteczne do szkoły, bo mają też coś na zasadzie obiadu świątecznego w okolicy grudnia, połowie grudnia. I też córka musi się w taki świąteczny sweterek, znaczy musi. Opcjonalne, ale jest to zaznaczone, że jest to dzień sweterka albo dzień lunchu świątecznego, więc ona w takim sweterku idzie, więc my co roku mamy takie sweterki. To ja akurat mam taki, wiecie, przedawniony, stary ten sweterek, bo go lubię i ubieram go jeszcze, rozmiar pasuje i nie jest, chyba jakiejś dobrej jakości mi się trafił, bo jeszcze nie jest zniszczony. Natomiast dla dzieci, no to sweterki kupujemy co roku, bo wyrastają po prostu. Więc ten sweterek jest raz, dwa założony i on potem już wypada z szafy. 26 grudnia mój mąż ma urodziny, bo to Szczepan, jest święto świętego Szczepana. I 26 grudnia jest totalnie dniem na luzie. Jest siedzenie w domu, albo gdzieś jeździcie, ale w większości przypadków jest to wyjazd na zakupy. Słuchajcie, no tak jakbyście dawno nie byli, jakby wam sklepy na miesiąc zajęli, zamknęli, tak ruszacie na łowy. Ruszacie na łowy to jest raz. Po drugie, w szale zakupowym często dostajecie prezenty niechciane, więc lecicie je wymienić, bo jest bodajże albo wymienić, albo oddać. Są terminy nawet, słuchajcie, u nas w sklepach do któregoś tam stycznia, że możecie lecieć i wymienić prezent. Jak nie macie dołączonego rachunku, to możecie dostać kartę podarunkową, jeżeli nie chcecie tego dziadostwa, bo to różnie jest. Czasami ktoś nie znacie dobrze i źle trafi i przestrzeli po prostu, więc nie chcesz tego, no to idziesz i to zatasz do sklepu. No to wiem, że wtedy ludzie szaleją, oddają prezenty świąteczne albo je dają na marketplace, dużo się ogłoszeń pojawia. Oczywiście też obiad, siedzenie, relaksowanie się, chodzenie na spacery, ale do południa to na sklepach jest szaleństwo. W dużych miastach kawiarnie są zapchane, miejsca na jedzenie są zapchane i sklepy są zapchane, że się nie przeciśniecie. 26 grudnia w Anglii tak zwany Boxing Day. Nie wiem jak się tu nazywa, czy ma inną nazwę w Szkocji, szczerze, mogłam zgłębić temat. Czy mają jakąś taką swoją, czy też jest to Boxing Day. W każdym razie jest to bardzo znany dzień przeceń. Zanim w ogóle usłyszałam o tak zwanym Black Friday, który jest bodajże w listopadzie, tych mega przecen dealów różnych, to był znany mi Boxing Day już za czasów w Londynie. Ja bywałam dawniej, przez wiele lat, 26 grudnia, spędzałam na zakupach na Oxford Street w Londynie. Jest pięknie, jest super. Jak tylko macie kasę, idziecie i fajne rzeczy można uszczelić. Bardzo fajnych ofert jest dużo w B&Q. Jeżeli ktoś z Was nie wie, można uszczelić mega oferty. Mówię tu o pralkach, o zmywarkach, o gadżetach, o remontowych sprawach. I dzieci moje dokładnie do 20 grudnia chodzą do szkoły, wliczając 20 grudnia. Zdarzało się, że chodziły do 23 grudnia i już 24 te Wigilię to był dopiero ich pierwszy dzień wolny. To było bardzo bez sensu, bo jeszcze my pracujemy i wiecie, to się wszystko tak nakładało, wszystko było robione w biegu. Teraz wiem, że kończą w tym roku 20 grudnia, więc będę je mieć w domu na wolnym świątecznym aż do 5 stycznia, bo 6 stycznia wracają do szkoły, więc mieliśmy dawniej pracę, słuchajcie, różne, ale to długo by opowiadać i to nie na ten wątek. Wiele lat pracowałam w weekendy, pracowałam w święta, pracowałam w usługach i on również. I nie wiedzieliśmy, co to są święta, a pamiętam czasy, mój tato jeszcze wtedy mieszkał też w Londynie i przychodził do nas, to ja pamiętam, że musiałam jechać do pracy o 8, to o 6:30 rano robiłam Wigilię i zapraszałam tatę i siedzieliśmy, jeszcze dzieci wtedy nie mieliśmy i siedzieliśmy przy Wigilii, łamaliśmy się opłatkiem, to pamiętam takie trudne czasy, organizacyjnie trudne. Pamiętam, dlatego doceniam teraz, że mam weekendy wolne, czy mam właśnie takie święta wolne, ale takie czasy były i jak ktoś pracuje na nocki, czy pracuje w systemie zmianowym, czy pracuje w usługach, no to nie za bardzo posiedzi. To są właśnie tacy ludzie, co są wiecznie na nogach i takie okresy świąteczne, gdzie najwięcej się zarobi, to oni są wtedy w pracy. Także to też cała rutyna i obchodzenie świąt jest totalnie inne u takich ludzi, dlatego ja Wam chciałam pokazać, jak to wygląda u naszej rodziny w Family Village Life. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeżeli ktoś był za granicą dawniej albo obecnie mieszka za granicą, nawet w innym kraju niż Wielka Brytania, to ja się chętnie dowiem, jak Wy spędzacie te święta.
My do Polski nie lecimy, my nie jeździmy do Polski od 2010 roku na święta. Syn miał 3 lata i pojechaliśmy na święta, bo uwielbialiśmy zawsze święta w Polsce. I tak się pochorowaliśmy, no święta były mega, ale już na drugi dzień po świętach dostaliśmy zapalenia płuc, jeden po drugim. Syn, ja i mąż. Wszyscy na antybiotykach. Ja nie za wiele pamiętam z tego pobytu. Początkiem stycznia musieliśmy już wracać do Anglii wtedy. I słuchajcie, tak się zniechęciliśmy, bo wiecie, koszt przyjazdu do Polski w okresie świątecznym jest kosztem ogromnym. Ogromnym. I ja myślę, że większość ludzi, co nie wyjeżdża w tym czasie, nie zdaje sobie nawet sprawy, jakie się ponosi koszty. Jest to koszt przejazdu, koszt transportu jakichkolwiek taksówek, dojazdów z lotniska na lotnisko. A ile stresu nieraz jest, jak Wam zamkną lotnisko albo z powodów pogodowych macie opóźniony lot, i siedzicie z tym dzieckiem i się tułacie w tym czasie przedświątecznym, żeby tylko się spotkać z rodziną święta, to kosztuje dużo nerwów, dużo stresu, masę kasy, żeby się dostać. Nawet, wiecie, bukując te samoloty, wiem, że ludzie bukują styczeń, luty, samoloty na święta już, słuchajcie. Nawet wtedy, jak uścielicie ofertę, no to linie lotnicze wiedzą, że jest to okres jak najbardziej, co mogą Was wydoić z kasy, więc też to są koszta, ogromne koszta są. No a my jeszcze teraz psy, jakbyśmy chcieli zostawić, no to w ogóle dodatkowe koszta opłacić im pobyt w jakimś hotelu dla psów. Od 2010 roku, kiedy ostatni raz byliśmy w Polsce, nie pojawiliśmy się w Polsce na okres świąt. Jeździmy do Polski na wakacje praktycznie co roku, bo kocham lato w Polsce. Kocham też wiosnę, natomiast nie jest to takie umowne, że wiosną jesteśmy, bo na Wielkanoc jest bardzo dużo wolnego u dzieci w okresie wielkanocnym, bodajże 2 tygodnie pełne. I często jest spędzany w ciepłych krajach, bo jeszcze tutaj nie jest tak ciepło. Tu nigdy nie jest ciepło, ale wyjątkowo jeszcze nie jest ciepło, marzec, kwiecień. Więc staramy się w ciepłym kraju je spędzić, a czasami spędzamy je też w Polsce, a drugi raz jesteśmy wtedy w wakacje. Ale na święta ja nigdy nie planuję wyjazdów do Polski z tego właśnie powodu, że mamy uraz już, że wtedy mega się pochorowaliśmy i nie służy nam totalną zimę. Jak się trafi taka, wiecie, zimna zima i zimne święta, to strasznie źle znosimy to. I od tej pory uważamy, że nie ma sensu się męczyć. Jak jechać, to napełnić się tym całym pobytem, nacieszyć z rodziną i coś z tego mieć fajnego, a nie wydoić się z kasy, wymęczyć się podróżami i jeszcze się tam pochorować i w ogóle się rozłożyć albo przyjechać i zamiast iść do szkoły czy do pracy, to się totalnie rozłożyć. Dlatego staramy sobie je jakoś tak najfajniej zaplanować, ułożyć tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Kochani, jeszcze nie zasubskrybowałeś, to już klikaj dzwoneczek, bo będzie filmów więcej. A tymczasem w nastroju już świątecznym żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Wspaniałego grudnia, kochani. Nie zachorowujcie się. Pamiętajcie, priorytety. Zróbcie tak, żebyście wy byli szczęśliwi. Wszystkiego dobrego od Family Village Life. Trzymajcie się. Do następnego filmu, kochani.